Cześć, piękne słońce, a za tymi drzwiami za mną poznajecie to miejsce. Doktor już przygotował parę fajnych sprzętów, które chcemy Wam pokazać, więc zapraszam na odcinek. Będzie się działo, będą fajne zabawki. Oglądajcie. A ja sobie gram na gramofonie. Trali tralalala, trali tralalala. Co dziś mamy na warsztacie? Jak zwykle gramofony, przecież u nas nie może ich zabraknąć, nie? Także tak, czekaj, bo tu mierzymy czas, 2 minuty, pamiętacie? Z wielkiej gry. Gramofonik Optonika, czyli Sharp. Proszę bardzo, bardzo fajny. Kiedyś Super miałeś takiego od klienta, ten już kwarcowy. jest Twój. Tak, ten jest już mój. Słuchajcie, piękna rzecz, fajnie schowany. Widziałem kiedyś taki, ktoś przerobił go sobie, dołożył światełko tutaj gdzieś LEDowe i jak zamykał, to miał lampkę nocną, ale ja nie będę przerabiał, nie robił z niego lampki nocnej, bo już tylko musimy go uruchomiłem, sprawdziłem, wersja europejska, kupiony ten, także dosyć dawno już troszeczkę musiał poczekać na serwis, na części, ale już jest uruchomiony, już jest sprawny. Słuchajcie, fajna wersja, włączamy power, co tu dużo gadać, pokażę Wam po prostu, tak. Tu jak możesz Radku zobaczyć, poświeć, tu mamy ten skóry, tutaj mamy okienko i tam jest, proszę Ciebie, jak zasłonię, Widzimy, tak, widzimy. Jest tak, stroboskopik, kwarc włączamy, możemy kwarc wyłączyć i ustawiać sobie tutaj regulować obroty normalnie, tak, ale zobaczcie tak, włączyliśmy muzyczkę, może damy trochę głosu, tak, żeby nie za głośno. Ja muszę, wiecie co, muszę trzymać na razie te szkło. I tak, fono, dobra, jedziemy. Play. I tutaj teraz pokazuję, o, czekaj, blokadka. Ruszył. O, płyta testowa, zaraz Wam pokażemy jaka. Też jeszcze. Trochę trzasków jest, wiadomo, początek, rozbiegówka. Ale jak się nudzimy, to zobaczcie, przejdziemy do następnego nagrania. 1+. Zobacz. Normalnie CD. Wyszukał. Płyta posiada bardzo fajne, wyraźne przerwy. Co jest ważnym przy tego rodzaju gramofonie, ponieważ on nie wykryje krótkich przerw, wiesz? Także to jest taki... O, coś gra. To jest z horroru. Tak, horror. To jest tak zwana muzyka poważna, to jest z horrorów. Dla koneserów. A teraz zróbmy na przykład trzecie, patrz. Pyk, podnieść się, liczymy. Raz, dwa, trzy. Trzecie nagranie, proszę bardzo. Czyli on sobie myśli, wiesz, ma komputer w środku. No podejrzewam, że tak, no bo Ma musimy jakieś... inteligencja wbudowana. Tak. AI. No i patrz, ty, pięknie. Co? A zobaczmy czwarte. Ale to kawał kombajna. Patrz, poleciał 4 nagrania. Nie no, dla mnie bardzo fajna. Wkładeczka tu jest Shure założona, czyli tutaj też mamy tradycyjny rodzaj headshella, można zmienić. Fajnie, obroty trzyma idealnie. Podnosić można też. Czyli opuszczać. Repeat ma. No i cut. Można wyłączyć całkowicie, tak. Fajna regulacja. Jedyną wadą, słuchajcie, w nich to jest to właśnie, że to jest szklana pokrywa. Oryginalna jest. Niestety szklana pokrywa jest oryginalna, bo dużo ludzi przy tego typu gramofonach zostawiają sobie gdzieś na półce lub w szafie i dorabiają pleksę, ponieważ zawiasy nie wytrzymują tego szkła ciężkiego. I tutaj też tak będę musiał zrobić, że dorobimy sobie pleksę, włożymy pleksę, ale szkło dla klienta zostanie, żeby po prostu odsprzedawać w kompletnych tym. Jest to model RP700, bo tak zapomnieliśmy może wspomnieć. Jak już pewnie widzowie tak się zorientowali, bo my tu gadamy o technice, ale nie powiedzieliśmy o modelu, tak? Ten autoprogram Locate Device, to jest tak zwany APLD i to jest przez Optonikę był właśnie tak wprowadzony z tym systemem wyszukiwania nagrań. No i kawał sprzętu. Duży jest. Tak, wyłączamy, zobaczcie. Słychać specyficzne klikanie tam przekaźnika, pewnie jakiegoś tam cewki.
Wszystko pracuje w automatyce, czyli i winda, i przewijanie, tak samo wszystko to jest silniczek. Wersja Europa. Były też jeszcze tak zwane też kolorystycznie bo tak jak Sharp wychodził, były te srebrne wersje i były też wersje tak zwane, ja widziałem przynajmniej te wersje tak zwane, taki szampański, coś przybrudzony, bo Sharp też miał takie dwa rodzaje tego właśnie takiej szaty graficznej, tego aluminium. No co tu dużo gadać, no za chwilę kolejny gramofonik, też fajny, też full automat, pokażemy Wam, bo to warto go pokazywać, takie full automaciki, które też są po prostu rarytasami. Płyta testowa, zobaczcie, Sansui. Może wiem, że dużo ludzi z grupy na pewno wie o tych płytach na grupie Sansui, bo ja tam też te płyty sprzedawałem i też i pokazywałem, ale dużo ludzi może nie wiedzieć, że takie płyty istniały i mało tego, to nie były wydawane, część było wydawanych w Japonii, a ta wydanie to jest Philipsa, czyli było holenderskie wydanie. Proszę bardzo, tutaj może na dole, patrz, Nederland, tak. I słuchaliśmy Tak. do testów pierwszego utworu, drugiego, tak, trzeciego. Ja nawet nie mogę przeczytać. Paul Muriat and the Orchestra. Gilbert, o nie. Ale nie, nawet spoko numerki są, wiesz, bo jest i Paco de Lucia, Sammy Davis Jr. A to my słuchaliśmy tą drugą stronę w takim razie, bo tu leciał ten, Toska chyba leciała, wiesz? No dobra. Toska. Z Toski to pamiętam, tylko u Nitra miała chyba Toskę. Tak. Z Toski. Toska. Czyja była Toska? A, Giacomo Puccini. No, ja pierdzie. Zajmujesz się muzyką? Nie wiedziałeś? Ale ja tylko niepoważna. A, tylko niepoważną. Tak, muzyka niepoważna, co widać. I to cię zmyliło. To mnie zmyliło właśnie, tak. Giacomo mnie zmylił. Giacomo, a nie, Geppetto. Cały czas mi się Ale podróżujesz dzisiaj w historiach. od stolarza po muzykę poważną. Ale poruszam się po innym kraju chyba, nie? Także mi się wydaje. Nie wiem, na pewno pojawi się dużo komentarzy wyjaśniających to. Tak. No, jak zwykle na wesoło. Tylko tak musi być. Prosto z kartonu. Prosto z kartonu. Nie Cartoon Network, tylko karton z Japonii. Także pamiętajcie. Oszczędziłeś... A tutaj, zobaczcie, poznajcie to? To 7 samurajów i jeden z nich zahaczył mieczem, bo walczyłem od niego. Kurczę, no ale jakoś wywalczyłem, wiesz, poddał się samuraj, to był Toshiro Mifune i poddał się. Słuchajcie, robimy start, patrzymy, bo to jest jeszcze tak jak wyjęty z kartonu. Tak sobie, o ty, wyjęty spod prawa, a to jest wyjęty z kartonu. Jakie mamy skojarzenia, ty, ja nie mogę, ale dobrze. Wyjęty z kartonu, czyli wyjęty z kartonu z Japonii, z japońskiego, przecięty kataną. Ja widziałem tą katanę. Tak, przecięty kataną. Walka była, ale wywalczony, zdobyliśmy, tak? Nie ma igły. Japończyk zabrał igłę. Słuchajcie, wiecie, że DL60, bardzo fajna wkładka. Kurde, nie mogę dostać igły. Już patrzyłem, że ciężko dostać igłę. Gdzieś w Niemczech jest tam jakieś koło tam pewnie 50 euro, ale trzeba będzie zabrać. No ale to już żeśmy sprawdzili, ustawiłem wagę. Pokrywa jest troszeczkę do spolerowania. To nie wiem jak to zrobimy, ale wiesz co, będziemy musieli jakoś to po mieczu zrobić coś. Po mieczu czy po kądzieli. Ciągle mi się wszystko A ja pokażę płyty, które przygotowałeś, żeby zaprezentować tego Denona, a igły nie ma. No igły nie ma, zobacz. Japońskie wydania testowych płyt. Denona. Denon, tak. I powiem wam tak. Miało być na grubo, ale wyszło jak wyszło. Jak zrobimy gramofonik, słuchajcie, jak zrobię gramofonik, to jedna z płyt trafi do właściciela tego gramofonu. Także gratis będzie. Ale zająca robisz na Wielkanoc. Ale co się tam kurde. Ja się w tańcu nie. No i ładnie tańczę. Nie przewracasz. Tak. Ale za to ładnie tańczę, nie? Tak? Tańczysz ładnie? Bardzo ładnie. Z takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego. Ale co preferujesz? Samba, rumba? Wszystko. Wszystko? Tak. Zobaczcie. Ale czyściutka. Czyściutka, piękna. I tu mamy tak, orkiestra, Czajkowski, wiolin, cello, piano, saksofon, czyli takie powiedzmy instrumenty do testów. Jak ktoś lubi sobie potestować kolumny czy coś, albo wkładki na pewno, bo tu parametry można pewnie sobie znaleźć tej
wkładki i płyty. I tu mamy te znowu. Wiolin, piano, saksofon, drums, czyli może jakiś słynny perkusista japoński. Nie wiadomo. Słuchajcie, no dobra, bierzemy się ten, położyliśmy jakąś inną płytę, którą możemy w razie czego przerysować i robimy start. Podniósł się. Jest. Ale jak cicho pracują. Tak, one są widzicie, bez igły się opuścił, ale opuścił się w miejscu dobrym. To jest płyta testowa do tak zwanych wkładek bez igły. A teraz przejdziemy zobaczcie, to jest fajne. Przewijanko. Ciach. I jedziemy na przykład. Lubisz te przewijanka w gramofonach? Tak, lubię. I sam się opuścił, proszę. Trafiłem bez igły w miejsce. Jaka muzyka ciekawa, nie? Bardzo ciekawa. Tak. Symfonia dźwięków. Można powiedzieć, że to jest na przykład szum morza albo coś w tym stylu. Dobra, robimy stop. Także słuchajcie, niedługo będzie zrobiony na tip-top. Może nie na tip-top, ale na tip. Bez top, bo tego nie zrobię chyba, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale no co tam, no może ktoś... już mam pomysła. Kupiłem kiedyś takie ładne nadruki Denon. Będzie można sobie na przykład tu nakleić. No i te nogi, wiecie, te nogi zmienię też na klasyczne małe nogi. Bo to są oryginalne. To są oryginalne, tak, ale no strasznie tu już właśnie też ostatnio sprzedałem taki gramofon właśnie, też zmieniliśmy nogi, bo stwierdziliśmy, tu klient też sobie zażyczył, żeby te nogi zmienić. Ja też stwierdziłem, że faktycznie są takie trochę ordynarne, mało przypadają do gustu co do tego sprzętu, prawda? Nie pasują tak jakby, no, można je przemalować, ale wyglądają jak nakrętki od słoików. Od weków. Od weków, tak. Tu się Japończyk nie popisał w tym temacie z tymi nóżkami, no ale co zrobić? Zabrakło estetyki. No tak. Zajął się górą, a dołem się zajął ktoś inny. Może jakiś mało zgrabny, kurczę, ten gościu i tego. No ale sprzęt fajny, naprawdę, słuchajcie, perfekcyjnie działa ramię. Sprzęty są w ogóle idealne. Te gramofony Denony są niedocenione, one są jeszcze dość tanie, powiem wam, naprawdę. A ten będzie w super cenie. A powiedz mi, a jak jest z Kenwoodami? Bo Kenwoody są bardzo drogie. Kenwoody są też drogie. Ja praktycznie tylko przypadały mi te prostsze modele, wiesz? A tych bardzo mało jest takich wysokich modeli. Wysokich modeli? Tak. Ale jakbyś znalazł, kupiłbyś? Pewnie. Ze 3 nawet. Także będziemy 3 na 1 odcinek. 3 na 1 odcinek, tak. No tak. Seria Kenwood. Gramofon. Ostatnio ktoś pytał w komentarzach kolejny raz o Duale. A, tak. Tu jest tak, zobaczcie. Kabelek jest oryginał. Każdy powie taki, jakie te cincze, bo tam o kablowcy się zaraz będą wypowiadać, hejtować, że takie dziwne te... Ale skoro producent coś takiego fajnego dał, a wiedział, że ten musi być dźwięk, to mi się wydaje, że jest dobry, nie? Kabel zaślejący, wszystko. Pod światło patrzę. Nie widzę klientów. W końcu wiosna, no. W końcu wiosna, panie sierżancie. No a za chwilę zaraz coś wam znajdziemy. Jakiś gramofonik też może. Dobra, jedziemy następny. Trochę w gorszym stanie przyszedł, ale to tylko pokrywa. Ale gramofon, słuchajcie, pożyczyłem headshell z innego gramofonu z Pioniera. Pionier, Full Auto Pioneer, jak to niektórzy chcą. Full Auto Turntable PLA 205. Full Automatic. Słuchajcie, naprawdę Piękne fajny. drewnie. No taki, wiesz, pseudodrewnie, bo to jest pewnie tworzywo powielone na desce. Ale jakby się uparł, to można to nazwać drewnem. No. Zobaczcie, jaka pokrywa, jak zwykle, co mi z tymi pokrywami mam ciągle ale potem przynajmniej ładnie wyglądają. Tamto jak wyprowadziłem, słuchajcie, piękna była. No co, jedziemy, testujemy. Zobaczcie, jak te naloty są takie ale to są fajnie, bo to można wszystko zdjąć. Ten nalot się zdejmuje pięknie, także nie ma problemu. Trochę trzeba czyścić, to jest tak jak mówiłem już z Harley'em, nie? Jedziemy? Jedziemy. No dobra, start. Będzie trochę trzeszczał, nie? Pewnie. O, ale ustawił się ładnie. O, zgrzytnął. Ale jest, leci. To jest pierwsze uruchomienie Japończyka, także nie Debiutuje. Debiutuje tutaj, tak. Słuchajcie, puszczę wam ten
melodię. Bo już sprawdzałem na płycie. Tu jest gdzieś ten. Zaraz będzie saksofon. To jest ta testowa płyta Denona właśnie, jakby ktoś tam... Pytał. Czekaj. Prawy głośnik. Może jeszcze spróbujemy ten. O! Zaraz będzie grał. Trochę buczy, bo jeszcze masa jest pewnie. Cześć. O, uczenie. Kiepskie kable. Będą wymienione. Pinda, zobacz. Pięknie, powolutku. Ładnie pracuje. Także nie jest tu nic z tego. Cut, teraz zobaczymy. Mechanika. Do przesmarowania, do przeczyszczenia i będzie, kurczę, nówka funkiel nieśmigany. Najwięcej pracy to będzie jednak, słuchajcie, z tą pokrywką. No to widzę, tutaj jest naprawdę dużo roboty. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Ale garnek nie jest odłożony na niej. Nie, ale wiesz co, chyba się normalnie... Jest głębokie są. Głębokie, tak. Nie są tak strasznie głębokie. W Denonie były głębsze, wiesz? A. Były głębsze, ale zjechałem do zera praktycznie. Jedna rzecz, Tak. bo będą pytać widzowie o zegarek. Znowu? Tak. Jaki dziś masz zegarek? Bulowa. Zrobiony dla Adidasa. Jakby ktoś się pytał. Bulowa. Nie bulwa, a bulowa. Zobaczcie ten. Nie, no musimy to pokazać. Zobacz, pokaż to, a ja dosłownie w tygodniu zrobimy jakiś filmik i ja zobaczymy tą pokrywę. Chyba, że... Bo ja ciągle tak mówię, że pokażę wam, jak jest po. A jak już jest po, to przychodzi klient i poproszę ten gramofon. A ja no nie. No i tak już zrobiony. Nie ładnie. możemy się zgrać. Nie możemy się zgrać. Tak, no to ja zrobię tak, że wyślę zdjęcia nam Radkowi i on to wrzuci na tym. Na Facebooku. Na Facebooku też, tak. Albo na społeczności na YouTubie. Na społeczności na YouTubie albo, a może kiedyś nakręcimy też jakiś filmik z czyszczenia pokryw, nie? O, także tak. Live'a. Live'a. Jak czyścisz. Dobra, czyszczymy ten. Miał dopiero potem w domu, do okien. Do tego, Akurat do przed podłogi. świętami się przyda. Nie puszczaj tego odcinka z czyszczeniem. Nie? Nie, po świętach. Po świętach. Autostart był łamany, to taki nabyłem. Ale ja był Bierzesz go? No, biorę. Będziemy się zrobimy filmik o nim. Ten fajny, nie? Bardzo fajny. Tak. A ten też pilot jest. O, już, zobaczcie. Ale atrakcja. Taki zaawansowany, jak muszą Zobacz, analogów, ale... bierzesz to do domu, rozumiesz? Bierzesz to, sobie chowasz i dzieci nie oglądają twoich filmów, Ty masz dzieci, które oglądają filmy? ale filmów akcji. Kiedyś słynęło, wiesz, VHS z tego, z Rambo, z Rocky, a później co się oglądało na koniec? Wszyscy wiedzą co. Seks taśmy. Oby tylko. Oby tylko. To też fajne. Fajne, dobra, no to co? Jemy dalej, zobaczymy.